Czuję, że jeszcze do sedna nie doszliśmy. No. Nie, że tu masz tam. No właśnie. Super, nie? Powinno być ta sama. Ale tak rozumiem. Nie wiem, jak to czytać. Nie, ale fajnie, bo zrobiłeś ten prowadzenie. No. Znaczy wiesz, no, robisz to, co właśnie nie zrobienie tego, a stworzenie tych warunków. To jest prawda. Natomiast ich stworzenie, No właśnie, to jest. No właśnie. Ktoś może skorzystać. Z czym? Książę przysługi. Czekaj, ale ja mam nogę. Oops. O, fajnie. Okay. Okay. Yes. Perfect. ne gemin chadramayi te ne ji jo nyomong yang yo ba sir samna nyomong ma ba ne da ke ba yo ge ne ju songola gadrum ni je chadang to sami to pe ro da de nyomong ma ba ne da yi ke sa so sa cho me dong de yo ye le te be yo ge tro pe ne je songo sorwa dong zo mo to ba te la Gadrum ni je chadang ka ne ta ne ju sumo gaba ta ne me pe deva drup de me ba gadrum le deva sena gadrum ni je chadang ka ne me pa la chapa ta ne la dama da cha gadrum ni je chadang ka Sami Deva Rota de Sapa Meba Nyumonda Mandre Deva Rota de Semje Nelo Teni Sami the Deva the Deva Sena Sami Deva Roa Meba de Demba Junchi Te Sena Nyumon Maba Nedai Nyumon Maba Yang Ranga Movi Madroba Sena Maba Nedata So, does anyone have any questions about what we have talked about until now?
Czy są jakieś pytania co do tego, o czym mówiliśmy do I tej have pory? one doubt on this. Because if I could understand you, if we talk about demons and beings like that, the more emphasizes that this is our projection of our mind, more or less, yeah? Yes. But how we can classify, in this case, the example of Rudra, which made a lot of troubles for many beings. Yeah. So finally was pacified by Buddhas. Not just relax and say this is projection which we don't have to do nothing with this. So finally was pacified. So how we compare to this two different from the situation? Yes. Chodzi mi o to, że jeśli dobrze zrozumiałem Jima, to w kwestii demonów jest to raczej kwestia projekcji albo manifestacji naszego umysłu. Natomiast ciekawi mnie, jak byśmy mogli sklasyfikować przykład Rudry, który był takim znanym takim demonem, który namieszał bardzo dużo w życiu różnych istot i ostatecznie został jakby spacyfikowany przez dwóch bodhisattvów. Jeden nie dał rady, musiał długo się temu wziąć. I teraz pytanie jest, jak te dwa scenariusze można porównać. No przecież trzeba byłoby coś z tym zrobić, jednak trzeba było z tym coś zrobić. Nie można było tylko potraktować to w takiej kwestii, że to jest tylko moja projekcja i tak to zostawić. Yeah, Rudra is explained as they're explained to be four kinds of Rudra, four kinds of demons. Jeżeli chodzi o Rudrę, trzeba wyjaśnić, że są cztery klasy demonów. And the main Rudra, say the king of the demons, Czyli główny Rudra, czyli król demonów, is said to be the clinging to a self. jest powiedziane, że to jest lgnięcie do jaźni. Which actually means clinging to things as truly existent, also clinging to oneself as truly existent. Czyli branie rzeczy za prawdziwie istniejące i branie siebie za prawdziwie istniejącego. And that's the root of all the other demonic forces. I to jest sam korzeń wszystkich sił demonicznych. And the way of dealing with it is not just to relax. I sposób pracy z tym to nie jest tylko relaksacja. Relaxing is the second step. Relaksacja jest drugim krokiem. Relaxing is the meditation. Relaksacja jest medytacją. But the first step is the view. Natomiast pierwszy krok jest pogląd. And view means gaining a clear understanding that there is no true existence. Pogląd, czyli zrozumienie jasne i klarowne, że nie ma prawdziwego istnienia. And once you see that clearly, then the meditation is to relax into that view. I kiedy widzimy to jasno, to medytacja jest relaksowaniem się w tymże poglądzie. So, if we does that answer your question, or should we talk a little bit more about it? Like when we think there is a monster under the bed, right? The small child who thinks there's a monster under the bed. This is projection, but in this case, this is even different. This is not only my projection or others' projection. Yeah, the idea of true existence is also projection. We're projecting true existence onto what is only an appearance. Idea prawdziwego istnienia jest tylko projekcją. Jest to projekcją na coś, że coś istnieje prawdziwie. So in other words, if we take my body, right? Innymi słowy, jeżeli weźmiemy jako przykład moje ciało. And we say things like, I am sick. Mówimy takie rzeczy na przykład jak ja jestem chory.
or I am hungry, albo ja jestem głodny, I am thirsty. a ja jestem spragniony. These are all cases of thinking that the body is me. Są to wszystkie przykłady, które pokazują, że za tym jest myślenie, że moje ciało jest mną. Because it's the body that's hungry. The body is thirsty. Ponieważ ciało jest głodne, ciało jest spragnione. And the body is ill, right? Not me. Ciało jest chore, nie ja. So the demon there is thinking the body is me. Czyli demoniczny aspekt to jest myślenie, że ciało jest mną. But that's just a concept. It's a mistaken idea. Ale to jest wyłącznie koncept, jest to błędna idea. The body is not me. Ciało nie jest mną. Why is the body not me? Dlaczego ciało nie jest mną? Well, we look at how do we think about me? How do we think about the self? Ponieważ jeżeli się przyjrzymy bliżej, w jaki sposób myślimy o sobie? And one way we think about self is we think that the person giving the answer now is the same person that started giving the answer a few minutes ago. Ponieważ rozpoczynamy od pytania, czy ta osoba, która odpowiada teraz, była tą samą osobą, która odpowiadała czas jakiś wcześniej. So that's the idea of a self being projected onto a body. Czyli idea jaźni została zaprojektowana na ciało. It's a body that's making the sound. To ciało wytwarza dźwięk. I am not speaking. The body is making the sound, communicating thoughts. Ja nie mówi, to ciało mówi i komunikuje myśli. And there's no self involved. Nie ma żadnej jaźni, która by była zaangażowana. And if I say that this body is a self, then I could not speak. Jeżeli bym uznał, że ja byłoby tożsame z ciałem, to ciało by nie mogło mówić. Because each sound is different from every other sound. Ponieważ każdy dźwięk jest swoisty, inny od innych dźwięków. And if that body making the sound truly exists, then if the body is making the sound then it cannot make any other sound. Jeżeli ciało byłoby tożsame z ja i byłoby trwałe, to wtedy jeżeli byłoby wypowiadało słowo to nie mogłoby wypowiadać żadnych innych słów. Because the body would truly exist as me saying Ponieważ ciało byłoby prawdziwie istniejące jako ja, wypowiadające But since I not only say but I also say so, then I say also. Ale w związku z tym, że ciało wypowiada nie tylko ale również so, also, także. It's because the body is not a self. Ponieważ ciało nie jest jaźnią. No idea of the self is that it stays the same instant by instant. There is no change, right? Idea ja polega na tym, iż jest ono trwałe z chwili na chwilę, nie podlega zmianom. So if the body is the self, then it could not speak because it could not be making different sounds. Jeżeli ciało byłoby jaźnią, to byłoby takie same z chwili na chwilę. W związku z tym nie mogłoby wypowiadać dźwięków, a wypowiadałoby ten sam dźwięk. So thinking the body as me is a demon. Czyli myślenie, że ciało jest jest demonem. And it's doing us a tremendous disservice. I tworzy to dla nas nieprawdopodobny problem. Nothing is harming us more than thinking the body is me. Nic nas tak nie niszczy, jak fakt myślenia, że ja to ciało. Then everything that happens to body happens to me. Wszystko to, co się wydarza dla ciała, wydarza się dla mnie. All the good things are happening to me. All the bad things are happening to me. Wszystkie dobre rzeczy wydarzają się dla mnie, wszystkie złe rzeczy wydarzają się mnie. And I only want the good things. Ale ja chcę tylko dobrych rzeczy. I don't want all these bad things. Nie chcę tych złych rzeczy.
but I cannot prevent the bad things from happening. Ale nie mogę zapobiec, żeby złe rzeczy się nie wydarzały. You know, if it's been 3 hours since I ate, then I have the uncomfortable experience of being hungry. I can't prevent it. Jeżeli minie 3 godziny od czasu, kiedy jadłem posiłek, staję się głodny i nie mogę nic zrobić, żeby to się nie pojawiło. And if the body is me, then when the body gets sick, then I am sick. Jeżeli ciało to ja, jeżeli ciało jest chore, to ja jestem chory. And that's a delusion. To jest złudzenie. I'm not sick. Body is sick. Ja nie jestem chory, ciało jest chore. Nothing is happening to me there. Nic mi się w tym przypadku, nic się nie wydarza ze mną w tym przypadku. It's only if I identify the body as me, then everything becomes a problem. Jeżeli tylko zidentyfikuję ciało ze sobą, to wtedy wszystko staje się problemem ciała, wszystko staje się problemem moim. So that's the root demon. I to jest jak gdyby rdzenny demon. The demon that all of the other problems come from. Jest to demon, z którego pojawiają się wszystkie inne problemy. And that demon is nothing other than a mistaken idea being projected onto a body. I ten demon jest niczym innym, jak tylko błędną ideą zaprojektowaną na ciało. So we do this. We make the same mistake with like negative forces. Ten sam błąd czynimy w odniesieniu do ciemnych, negatywnych sił. We project true fixed identity onto those who we perceive as harming us. My po prostu przypisujemy prawdziwą istnienie temu, co nas niszczy, co nam sprawia jakiś problem. And it can even be a whole country. I może być to przypisane nawet do całego kraju. This country is my enemy. To państwo jest moim wrogiem. Why? Because it's causing a trade war, which is making the price of my carrots go up. Ponieważ tworzy to wojnę handlową i ta wojna handlowa przyczynia się do tego, że moja marchewka drożeje. So we're thinking of a whole country consisting of millions of people as being one thing. Czyli myślimy o kraju składającym się z milionów ludzi jako będącym jedną rzeczą. And not only it is one thing, but we think it's an evil thing. Nie tylko, że to jest jedna rzecz, a to jest diabelska rzecz. Like the Iranians said the Americans are the great demon. Tak jak Irańczycy uważają Amerykanów za demonów. And the Americans said the Iranians are shitheads or whatever. Iran is a shithole. I z kolei Amerykanie myślą o Iranie i Irańczykach jako strasznych dupkach. But it's not all of America that's calling Iran a shithole. It's only the president. Ale to nie wszyscy Amerykanie tak myślą o Irańczykach. Tak myśli tylko prezydent Stanów Zjednoczonych. So we're projecting like an unchanging identity onto one person and calling that one person the whole country. Czyli pewna koncepcja niezmiennej identyfikacji, personalizacji jest przypisana całemu krajowi. The same thing we do with our own body. Like we take all of these different parts, legs and arms and fingers and all of the lungs and heart, all of this, and think it's all one thing and it's all me. Czyli dokładnie to samo czynimy, ten sam błąd czynimy w odniesieniu do swojego ciała, czyli na tą wielość części, elementów przypisujemy jedną ideę pewnej całości, pojedynczości i do tej idei przypisujemy ja. So this is nothing other than confused thinking. Jest to nic innego jak tylko pomieszane myślenie. So we don't need to call it a demon, we could just say it's confused thinking. Nie musimy tego zaraz przypisywać do tego nazwy demon, możemy po prostu powiedzieć o tym jako o pomieszanym myśleniu. So it's that same kind of a demon, that same kind of confused thinking that is being projected onto different kinds of objects in different ways. I to właśnie błędne, pomieszane myślenie w gruncie rzeczy funkcjonuje jako
przypisywanie prawdziwie istniejących bytów wszelkiego rodzaju. Does that help to clarify? Czy pomaga to wyjaśnić? No, but you can split this. But anyway, once you corrected the mistaken thinking, right? Once you see that this idea of fixed identity is a mistaken idea, then you relax into that. That's the meditation. So the relaxing only starts when you give up the attachment to things as real. Then you can relax. As long as you think, I am real, they are all real, then it's claustrophobic. Right? There's no relaxing. Tak czy inaczej, jeżeli dokonamy tej analizy, jeżeli rozpoznamy ten błąd w myśleniu, jeżeli to pomieszanie ustąpi, ta konceptualizacja i przypisywanie prawdziwych bytów ustanie, to wtedy dopiero w tej pewności, że nie istnieją żadne pojedyncze, trwałe obiekty, w tym rozpoznaniu, jako we właściwym poglądzie, umysł może spocząć. Dopiero wtedy. I wtedy też pojawia się poczucie przestrzeni. Inaczej, jeżeli jesteśmy na etapie przypisywania prawdziwego istnienia sobie i prawdziwego istnienia rzeczom, jakimkolwiek innym, to jesteśmy w klaustrofobicznym układzie doświadczenia. And of course there are many ways that we, make the situation a little bit easier for ourselves. Oczywiście w różnych sytuacjach możemy sobie trochę ułatwić. Like we have different ways of relaxing. Na przykład mamy różne sposoby relaksowania się. And different people have different ways. Some people relax by taking a walk in the park, or niektórzy na przykład relaksują się spacerując po parku. Or you can take a cold shower. Lub też można wziąć zimny prysznic. Or you can take a warm shower. Albo gorący prysznic. And feel very relaxed afterwards. I czuć się zrelaksowanym potem. But that's not quite the kind of relaxing we're talking about, because as long as we're still projecting this idea of true existence onto ourselves and everything, then the problems keep coming back. Natomiast nie o tego rodzaju relaksacji tutaj mówimy. Tak długo jak utrzymujemy stan projektowania prawdziwego istnienia nas samych i wszystkiego wokół, to problem powraca raz po raz. So our relaxation is only very superficial. Czyli wszelkie nasze relaksacje do tego momentu są bardzo powierzchniowe. We can maybe relax our shoulder. Możemy na przykład zrelaksować ramiona. Or we can relax that tight feeling in the stomach. Lub też możemy zrelaksować uczucie zaciśnięcia w żołądka. And we can use techniques like that. Możemy użyć techniki tego rodzaju. But as long as we still have this idea of true existence, we're not really relaxing. We're not relaxing deeply. We're only relaxing on the surface. Natomiast tak długo jak utrzymujemy koncepcję prawdziwego istnienia, to nasza relaksacja jest tylko powierzchniowa. Nie relaksujemy się tak naprawdę do głębi. So the Mahamudra relaxation where we're resting in the nature of mind. Relaksacja Mahamudry jest to relaksacja polegająca na spoczęciu w naturze umysłu. Provides complete freedom from any attachment. Dająca pełną wolność od jakichkolwiek przywiązań. Provides the protection from clinging to things as being truly existent. Zapewnia ochronę przed braniem rzeczy jako prawdziwie istniejących. For as long as you can remain relaxed in the nature of mind. Tak długo, jak długo jesteśmy zdolni pozostać w naturze umysłu. And that's called meditative equipoise. I to się nazywa medytacyjna równowaga. That's the actual meditation where you're resting evenly. Your mind is not going up and down. To jest prawdziwa medytacja, kiedy umysł spoczywa równo, bez chopek, bez lotów i upadków. Tak?
undisturbed. Niezakłócony. As long as we're not realized beings, then when the meditative equipoise is finished, then mind starts going up and down again in all of its thoughts, and the main thought we're still holding on to is the thought of true existence. I tak długo, dopóki nie jesteśmy przebudzeni, umysł przechodzi w chwili, kiedy wychodzi ze stanu medytacyjnej równowagi, poddawany jest tym wzlotom i upadkom i główną myślą, do której lgnie, to jest myśl o prawdziwym istnieniu. In other words, we don't understand that this is not a glass. Czyli mówiąc inaczej, my nie rozumiemy, że to nie jest szklanka. Glass is a label that we're projecting onto the appearance. Szklanka jest etykietą, którą przyklejamy na przejawienie, na zjawisko. Glass doesn't exist here, it exists here as a thought. Szklanka nie istnieje tu jako myśl. It's the same with body. To samo tyczy się ciała. This is not a body. To nie jest ciało. Body is a thought, a label Ciało jest myślą, jest etykietą, that we're putting onto the appearance of this form. którą przypisujemy do przejawienia tej formy. And we're attached to it. We cling to the form as being a body. And we cling to the body as being me. So it's layer on layer of clinging. Czyli lgniemy do traktowania tego jako ciała, lgniemy do traktowania ciała jako jaźni, czyli są pokłady, warstwy lgnięć. So we think the form is a body. Myślimy, że forma jest ciałem. We think the body is me. Myślimy, że ciało jest mną. We think the body is ill. Myślimy, że ciało jest chore. We think I am ill. Myślimy, ja jestem chory. Layer on layer of confused thinking. A warstwa po warstwie pomieszanego myślenia. We're mixing the label body with the form seeing. Mieszamy etykietę ciała z formą, którą widzimy. We're mixing the label illness with the feelings in our body. Mieszamy etykietę choroba z odczuciami z naszego ciała. And we're mixing all of that with the idea of me. I wszystko to jeszcze na końcu mieszamy z ideą ja. So you got this incredible labyrinth of confusion. Czyli jest to nieprawdopodobny kłębek pomieszania. And that's what we're trying to correct here. I to my staramy się skorygować. And as we know, those of us who have been working with this for some time, we have to have it explained again and again. I dlatego też spotykamy się już od pewnego czasu i musimy to wyjaśniać raz po raz. Because it's a habit. Dlatego, że jest to nawyk. This habit of fixating on true existence is so strong that it completely overpowers all of the clear thinking. Ponieważ nawyk tego pomieszanego myślenia jest znakomicie silniejszy niż nawyk klarownego myślenia. So we have to develop the view of all appearances as being empty. W związku z tym musimy rozwinąć pogląd, iż wszystkie przejawienia są puste. And once we understand that what appears to be a body is empty of actually being a body, what appears to be me is empty of being me, then we can relax. I wtedy, kiedy również odniesiemy się tę pustkę do ciała, że to, co jawi się jako ciało, nie jest żadnym ciałem, że to, co jawi się jako ja, nie jest żadnym ja, dopiero wtedy w tym stanie jesteśmy zdolni się zrelaksować. So that's making the explanation from the point of view mainly of the body, because the main topic here is illness. Ponieważ to jest pewne dążenie, pewna aspiracja z perspektywy ciała, ponieważ głównym tematem, który omawiamy, jest choroba. And saying that the body is a mere appearance which is empty of actually being a body
is another way of saying the illness has no base. I stwierdzenie, że ciało jest jedynie przejawieniem i w tym przejawieniu nie ma czegoś takiego jak cielesność, w związku z tym jest to nic innego jak tylko stwierdzenie, że choroba nie ma bazy, nie ma podstawy. The illness is not actually based on the body, because the body doesn't actually exist as a real object. It is an empty appearance. Ponieważ choroba nie ma bazy, ponieważ ciało nie istnieje jako prawdziwe ciało, jest jedynie przejawieniem. Like a body in a dream. Tak jak ciało we śnie. So once we get that point, then the next point follows, right? I kiedy uchwycimy ten punkt, to następuje kolejny. So first we corrected the idea that the illness is based on the body. Czyli po pierwsze tam korygujemy ideę, że choroba bazuje na ciele. And then we corrected the idea of the illness being based on negative forces. I następnie korygujemy ideę, że choroba jest powodowana przez negatywne siły. And then somebody says, well, it's not true that the illness has no base because it's based on our disturbed states of mind. I wtedy dochodzimy do trzeciej przyczyny, bo ktoś może powiedzieć, że choroba bazuje na rozproszonych stanach umysłu. Znaczy podstawą dla choroby jest zaburzony umysł. And so all of the elements in the body are out of balance with each other because our mind is out of balance. It is disturbed. Ponieważ można taką tezę postawić, że choroba się manifestuje, ponieważ są zaburzone żywioły w naszym ciele, a te żywioły są zaburzone wskutek zaburzenia, które występuje w umyśle. And that is the classical definition of illness in the text. I to jest klasyczna definicja książkowa choroby. The Buddha himself wrote a medicine tantra. He wrote a medical text. Buddha sam jest autorem tekstu tantry medycyny, where he explained that illnesses are caused by a disbalance or lack of balance in the elements of the body. W którym to Buddha stwierdza, iż choroba jest niczym innym jak powodowana zaburzeniem równowagi żywiołów, elementów w ciele. And you correct the illness by regaining the balance between the different elements. I jak gdyby uzdrawiamy, czy też tam korygujemy chorobę poprzez równoważenie elementów żywiołów w ciele. So there, the Buddha himself seems to be saying the illness has its base in the imbalances. Czyli w jakimś sensie Buddha wydaje się, że sam mówi, że podstawą, powodem choroby jest nierównowaga w ciele. Which means the kleshas, the disturbances. Znaczy klesie rozproszenia. And Rinpoche now, along with Gursampa, addresses that point. I Rinpoche na bazie Gytsankpy odnosi się do takiej tezy. Then someone might say, well, still, I don't believe that illness has no root, no basis, because there are the mental afflictions, the kleshas, that produce illness. So what about that? Well, Gotsampa sings about that in the next verse. When the agony of illness strikes your fourfold elements, don't grasp at its stopping. Don't get angry when it won't improve. Such adversities have the flavor of bliss that's free of contagion's blight. The kleshas are not to be shunned. They're basically good. So please read that verse in Polish.
W związku z tym przeczytajmy to po polsku. To jest 5. zwrotka na stronie numer 7. Kiedy agonia choroby dopada Twe 4 żywioły, nie lgnij do jej ustania, nie gniewaj się, gdy nie ma poprawy. Takie przeciwności mają posmak błogości, której nie ima się zakażenie, jakie niesie zaraza. Nie stroniąc swoich klesi, one są zasadniczo dobre. When the agony of illness strikes your body that is comprised of the 4 elements of earth, water, fire, and wind, then don't grasp at its stopping. Don't get angry when it won't improve. Kiedy choroba, agonia, cierpienie dopada naszych 4 żywiołów, czyli żywiołu ziemi, ognia, wody i powietrza, nie lgnijmy, nie starajmy się, aby one ustały. Nie chwytajmy tego. Grasping at the illness stopping is a klesha, it's a disturbed state of mind. Czyli jak gdyby chwytanie się i chęć, aby choroba ustawała, jest de facto splamieniem umysłu, jest rozproszeniem w umyśle. Getting angry when it won't improve is a klesha, it's a disturbed state of mind. I gniewanie się, czy też rozgniewanie, kiedy nasz stan zdrowia się nie poprawia, jest niczym innym jak tylko rozproszeniem umysłu. Since the illness in the first place is brought about by the disturbances in the mind, it doesn't cure the illness to grasp at it stopping and being angry at it not going away. Jeżeli uznamy, że przyczyną choroby są zaburzone stany umysłu, które powodują właśnie zaburzenie tych elementów, to rozwiązaniem tego problemu nie są inne zaburzone stany umysłu. Those kleshas will only feed the illness. W rzeczy samej te klesia będą wyłącznie odżywiały, wzmacniały chorobę. So, what to do? W związku z tym, co robić? What we need to do is to see that both the illness and the kleshas have the flavor of bliss. To, co trzeba czynić, to postrzec, że zarówno choroba, jak i klesie, splamienia, uciążliwości umysłu mają posmak błogości. And this is very much a Mahamudra statement. I to jest taki wprost stwierdzenie pochodzące z Mahamudry. In the Mahamudra, nature mind is described as bliss emptiness. W Mahamudrze natura umysłu opisana jest jako pusta błogość, jako błogość i pustka, czy pusta błogość. Which means that the actual nature of the illness is bliss emptiness. The actual nature of the kleshas is bliss emptiness. Czyli tak naprawdę prawdziwa natura choroby jest błogość i pustka. Prawdziwa natura klesi jest błogość i pustka. How did bliss get in there? W jaki sposób wchodzi do gry błogość tutaj? You know, for years now we've been studying the progressive stages of meditation on emptiness. And now you're talking about bliss? Przez lata całe praktykowaliśmy stopniową medytację pustki i nagle mówisz o błogości. All those progressive stages demonstrate the emptiness of any true existence of all phenomena. Wszystkie te stopnie medytacji pustki ukazują pustkę wszystkich zjawisk. And what could be more blissful than knowing that
the body is actually empty of any of the true existence that we think it has. Cóż może być bardziej ubłogiego niż rozpoznanie, że ciało jest puste, nie ma w nim tego wszystkiego, co wydaje się być. What could be more relaxing and more blissful than to know that the body is not real and it is not really me? Cóż może być bardziej ubłogiego niż rozpoznanie, że ciało jest puste, w związku z tym ciało nie jest mną. What do you mean the body is not real? It's sitting right here. Co to znaczy, że ciało nie jest rzeczywiste? Przecież tuż tutaj siedzi. There's one very quick way of proving that the body is not real. Jest bardzo szybki test, który sprawdza, że ciało już jest nierealne, nieprawdziwe. I'll ask you all to raise a hand. Proszę wszystkich o podniesienie ręki. That proved the body is not real. To jest dowód, że ciało nie jest prawdziwe. Why? Because before you raise the hand, if your body was truly existent, then it would be truly existent as a body without the hand raised. Ponieważ gdyby ciało było prawdziwie istniejące, to byłoby ciałem, które istnieje z niepodniesioną ręką. And then you couldn't raise your arm. Wtedy nie bylibyśmy zdolni do podniesienia ręki. The fact that you can raise your arm, you put it down, you can wave, you can... is because the body is empty of truly existing as any of those things that it does. W związku z tym, że ciało może czynić cokolwiek, podnosić rękę, pomachać, pokazać różne znaki, jest dowodem, że nie istnieje ono jako prawdziwie istniejące, a istnieje w sposób iluzoryczny. So the emptiness of the body provides the opportunity for the blissfulness of all of our activity. Czyli pustość ciała daje te możliwości, aby robić z nim wszystko. We can experience the blissfulness of eating and sleeping and jumping and dancing and playing football. Możemy doświadczać błogość wynikającą z jedzenia, z picia, z spania, z grania w piłkę, z oglądania telewizji, ze wszystkiego. So bliss is an essential quality of emptiness. Błogość jest esencjonalną cechą pustki. And since our body and the kleshas are empty of any true existence, they are essentially blissful. A ponieważ nasze ciało, nasze odczucia są our body, since the body is empty of true existence, ponieważ ciało jest puste istnienie, then all of its activity and experiences are essentially blissful. Wszystkie aktywności ciała są w swojej esencji puste i są błogością. So that's why your kleshas are not to be shunned, they're basically good. Dlatego też splamienia, klesie, nie powinno się od nich stronić, są one zasadniczo dobre. Normally, when we get sick, we try to do two things. We try to make the illness stop and try to bring back our health. Normalnie, kiedy zachorujemy, staramy się, aby usunąć chorobę, aby ją zatrzymać i aby zdrowie powróciło. And we have great attachment to the thought of being healthy again. I mamy wielkie przywiązanie do myśli, aby być znowu zdrowym. And we have great aversion to the thought of having to stay sick. Mamy ogromną niechęć do myśli, aby pozostawać chorym. Right, so there are these mental afflictions of attachment and aversion associated with being sick. Te mentalne przywiązania
i do niechęci, mentalne splamienia, niechęci i przywiązania, niechęci do choroby i przywiązania do zdrowia. And associated with the things we try to do when we get sick, trying to get healthy and trying to remove the illness. But Gotsampa advises don't do that. I ta naturalna tendencja to powoduje wtedy, że chcemy uniknąć choroby, usunąć chorobę i chcemy, aby powrócić do stanu zdrowia. To, co zaleca Gotsampa, to nie dokonywać tych czynności, nie działać tak. Be free of these mental afflictions of attachment and aversion with regard to illness and health. Czyli aby uwolnić się od tych mentalnych splamień co do usuwania choroby i co do powrotu zdrowotności. So how can we be free of this? W jaki sposób możemy się od tego uwolnić? We can't just do it because Goswami said we should do it. Powinniśmy to zrobić, bo Gotsampa powiedział, że powinniśmy to zrobić. Rinpoche gave us a pointing out instruction. Rinpoche dał nam instrukcję ukazującą, jak to zrobić. It's one of the central pointing out instructions in the Mahamudra tradition. Jest to jak gdyby główna, centralna instrukcja ukazująca czynienie tego w tradycji Mahamudry. Which I would like to share with you right now. Chciałem z wami się podzielić nią teraz. And that is, anytime a klesha arises, like for example anger, czyli kiedykolwiek pojawiają się klesie, jak na przykład gniew, immediately recognize that it is anger. Czyli natychmiast rozpoznaj, iż jest to gniew. And look straight into the luminous emptiness of that anger. I patrz wprost w świetlisty aspekt tego gniewu. The luminous aspect of it is the perception of it. The fact that we are feeling it is the luminous aspect. Świetlisty aspekt jest to sam fakt postrzegania tego gniewu. And the fact that it arose in the first place is a sign that it is empty of truly existing. If it truly exists, it wouldn't have to arise. I sam fakt, że on się pojawił, jest dowodem, iż jest pusty, dlatego że gdyby nie był pusty, to by nie mógł się zamanifestować, nie mógłby się pojawić. So we have to be very quick. Czyli musimy być szybcy. And usually we don't recognize that it's anger when it first comes up. I zwykle nie rozpoznajemy, iż jest to gniew, jak tylko się pojawia. Because we're focused on the object of anger and it's his fault. Ponieważ patrzymy na obiekt, na którego ten gniew jest zwrócony i mówimy, że to wina tego obiektu. And we get far into the whole scene before we really sort of notice that we got angry. Scene? The whole situation. Aha. Czyli jesteśmy jak gdyby zaburzeni tą całą sytuacją, niezdolni widzieć gniew, który się pojawia. So we need to recognize anger as soon as it comes up. Aha. Czyli powinniśmy rozpoznać gniew, jak tylko się pojawia i powiedzieć aha. And then look straight at it. Look straight into its luminous emptiness. I spojrzeć wprost w jego świetlistą pustkę. And rest naturally relaxed in that luminous emptiness. I spocząć naturalnie zrelaksowanym w tej świetlistej pustce. And the anger will self-liberate. I gniew samo się wyzwoli. Czy też ulegnie samowyzwoleniu. So here we call the nature luminous emptiness. We could also use the term blissful emptiness. I to nazywamy samowyzwoleniem, świetlistością lub też błogością. So either way, whether you, błogą pustką. but luminosity and bliss are just two different features of the nature of mind. Świetlistość i błogość to są
dwie różne cechy umysłu. So you can look straight into the luminous emptiness or straight into the blissful emptiness and just rest there. And it's like, czyli możemy spojrzeć w tę świetlistą pustkę, czy w błogą pustkę i po prostu spocząć w tym spojrzeniu. And in the beginning, like for example, if you're doing this practice with someone else who is a practitioner, has received Mahamudra instructions, then in the beginning of this practice, you probably need to let the anger go. Na początku tej praktyki prawdopodobnie powinniśmy pozwolić gniewowi odejść. So you're using the practice to puncture the anger. Czyli jak gdyby użyć praktyki do zidentyfikowania, do takiego przekucia gniewu. Nasucia. The anger is like a balloon. Czyli, że gniew jest jak balon. In English we have this phrase, being full of hot air. Czyli jest on pełen gorącego powietrza. As when you recognize the anger and look straight into the blissful emptiness and rest there, that punctures the balloon. It's like putting a pin in the balloon. Czyli w chwili, kiedy manifestuje się ten właśnie gniew, jest on tak jakby pełnią tego gorącego powietrza. I w chwili, kiedy spojrzymy w jego ten świetlisty aspekt, to jest tak jakby przebić szpilką ten balon. But if you're used to the practice and been doing it for some time and are able to do it, ale natomiast jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli wykonujemy tę praktykę przez czas jakiś, jesteśmy przyzwyczajeni do tego rodzaju działania. And you're doing it with someone else who is also doing the practice and knows what's going on. I jeżeli ktoś inny też wykonuje tę praktykę i wiadomo o co chodzi, then you don't necessarily have to puncture that balloon. Czyli niekoniecznie musimy przebijać ten balon. Because the anger is providing the opportunity to experience bliss emptiness. Dlaczego? Dlatego, że gniew zapewnia możliwość do doświadczenia błogości i pustki. So, for the yogi or yogini who knows what's going on, there's no need to actually stop the anger. Czyli dla joginek i joginków, którzy wiedzą, jak to pracuje, nie ma żadnego powodu, aby zatrzymywać gniew. Because it is not harming anyone. Ponieważ nikogo to nie niszczy. And in fact, it is providing the opportunity to practice Mahamudra, resting in the bliss emptiness. Tak naprawdę zapewnia możliwości do praktyki Mahamudry i doświadczenia błogości i pustki. Błogiej pustki. And there's a famous case of a yogi and yogini couple, who were married in Tibet. Jest znany taki przykład pary, która się pobrała w Tybecie. They were Mahamudra practitioners. Byli praktykującymi Mahamudrę. And their speciality was practicing with anger. I ich specjalnością była praktyka z gniewem. So they would, the neighbors around their cave would hear them shouting at each other. W związku z tym sąsiedzi w jaskiniach widzieli, jak ci krzyczeli na siebie nawzajem. And especially if they knew that somebody was coming to visit them, then they would really shout at each other. I szczególnie jak widzieli, że ktoś do nich się zbliża, to wtedy szczególnie zaczęli się kłócić i wrzeszczeć na siebie wzajemnie. They were demonstrating how to practice bliss emptiness in connection with anger. Demonstrowali w ten sposób, jak praktykować błogość i pustkę poprzez gniew. And sometimes one of them would go to the top of the mountain and shout at the other one who was down, and so you could hear it all over the valley. Czasami jedno z nich chodziło na górę i wrzeszczało na tego stojącego na dole, tak że cała dolina słyszała. And when they died, they both died together, and they
they took all of the consciousnesses of their goats, they took with them when they died. I kiedy umarli, to umarli razem i zabrali również ze sobą świadomości wszystkich baranów i kozłów, które mieli w swoim otoczeniu, w swoim gospodarstwie. So they were also masters of the powa, Czyli również byli mistrzami poła. able to not only transfer their own consciousness to Deochen, but also to transfer the consciousnesses of others to Deochen. Byli zdolni przetransformować do Deochen nie tylko własne świadomości, ale świadomości swoich zwierzaków. So they had some very lucky goats. Czyli to były szczęśliwe kozy. And it's also an example of how if we're following a realized Lama, we're also very lucky. To jest również przykład, że jeżeli postępujemy za oświeconym lamą, to jesteśmy bardzo szczęśliwi, jesteśmy wielkimi szczęśliwcami. Because he or she is able to communicate this method of how to penetrate the very essence of the klesha and rest in that bliss emptiness so that the klesha self-liberates. Ponieważ taki mistrz jest zdolny do pełnego rozpoznania, penetracji klesi z plamień w taki sposób, iż one się same wyzwalają. And of course, if we're doing this practice around people who don't know what's going on, then it's better to not react to the anger in front of them. Natomiast jeżeli wykonujemy tę praktykę z ludźmi, którzy nie rozumieją tych praktyk, to lepiej nie manifestować gniewu przed nimi. Because they'll think that you're really shouting at them and you're really angry and you're a nasty person. Ponieważ wtedy uważają, że wrzeszcząc na nich faktycznie jesteś zły i faktycznie jesteś niedobrą osobą. Jesteś faktycznie rozgniewany i faktycznie złą osobą. So that method can be used with any klesha, not only anger, but arrogance. I ta metoda może być używana również do innych klesi, nie tylko do gniewu, tak jak do niewiedzy, jealousy, zazdrości, stupidity, niewiedzy, głupoty and so on. I tak dalej. And in this case, in this present context, it can be used in connection with the klesha that we experience in connection with the illness. Natomiast w tym przypadku tu chodzi o klesia, o to, aby sobie poradzić z klesiami, które mają związek z chorobą. But it could also be a klesha produced in connection with a neighbor. Natomiast mogą być też klesia, które się manifestują związane z sąsiadami. Or klesha produced in connection with a partner. Lub też klesie, które pojawiają się w połączeniu z partnerem. Or klesha experienced in connection with your parents. Lub też klesia, które manifestują się w związku z rodzicami. Or klesha connected with your children. Lub też klesia związane z dziećmi. It can be used all the time, throughout the day, for any kind of disturbance of our mind that comes up. I wszelkiego rodzaju klesie, które pojawiają się w ciągu dnia i które rozpraszają nasz umysł, mogą być obiektem praktyki. And by using the klesha in that way, the klesha become our friends. I używając klesia w ten sposób, klesia stają się naszymi przyjaciółmi. They become a friend of our developing our potential for love. Klesia stają się naszymi przyjaciółmi w rozwijaniu potencjału miłości. And they become a resource for our further development. I stają się zasobem do naszego dalszego rozwoju. Where normally they are an obstacle to our development. Normalnie są one przeszkodą w naszym rozwoju. So this is like the magic of Mahamudra. I to jest właśnie coś, co jest magią Mahamudry. To transform these things that are normally obstacles into the experience of bliss emptiness. Czyli przekształcenie tych
tego, co jest przeszkodą, w zasób, dzięki któremu doświadczamy błogiej pustki. And when we can do that in connection with an illness, then that's called dispelling the obstruction of illness. I jeżeli używamy tego w odniesieniu do splamień, które są generowane chorobą, to nazywane jest to rozproszeniem, dispelling the obstacle of ignorance. Or the obstacle of illness. Przeszkód powodowanych chorobą. In other words, illness is no longer obstructing. Czyli mówiąc inaczej, choroba nie jest już więcej przeszkodą. Why? Because the sickness itself has no essence. Dlaczego? Ponieważ choroba sama w sobie nie ma esencji. It's not real. So there's nothing to be attached to. There's nothing to be averse to. Jest nieprawdziwa, nierealna, czyli nie ma tam nic, do czego można by czuć awersję albo niechęć, albo coś usunąć. With regard to sickness and health. And in fact, the true nature of mind is bliss that is free of contagion's blight. Czyli w odniesieniu do choroby i w odniesieniu do zdrowia. Naturą umysłu jest błogość, która jest nieskażona. To be free of contagion's blight means to have bliss that is pure in the sense that there are no mental afflictions corrupting it. I bycie nieskażonym, ta natura jest nieskażona w tym sensie, iż żadne mentalne stany nie korumpują, nie niszczą tej natury. It's just pure bliss that is not poisoned by attachment or aversion. And that is the basic nature of mind, is the basic nature of this illness. Czysta natura, która jest niesplamiona. Maybe do that again. Yeah. Two things. We try to make the illness stop and try to bring back our health. You want to translate again? It's we do two things in connection with illness. Try to get rid of it or try to bring back the health. Czyli jak gdyby chodzi o to, aby umysł przestał czynić działania w kierunku usunięcia choroby i przywrócenia stanu zdrowia, przywrócenia zdrowotności. And we have great attachment to the thought of being healthy again. Mamy wielkie przywiązanie do myśli o powrocie do zdrowia. And we have great aversion to the thought of having to stay sick. I mamy wielką niechęć do myśli, aby pozostawać w chorobie. Right, so there are these mental afflictions of attachment and aversion associated with being sick. Czyli te myśli związane z przywiązaniem i niechęcią w relacji do choroby. And associated with the things we try to do when we get sick, trying to get healthy and trying to remove the illness. I działań umysłu, które są naturalną tendencją, aby usunąć chorobę i aby przywrócić zdrowotność. But Gotsampa advises don't do that. Ale Gotsampa radzi nam, aby nie czynić tego. Be free of these mental afflictions of attachment and aversion with regard to illness and health. Uwolnić się od tych mentalnych splamień co do usuwania choroby i przywracania zdrowotności. Why? Because the sickness itself has no essence. Dlaczego? Dlatego, że choroba sama w sobie nie ma esencji.
It's not real. jest nierealna. So there's nothing to be attached to. There's nothing to be averse to. Nie ma czegokolwiek, do czego można być przywiązanym, czy odczuwać awersję. With regard to sickness and health. W odniesieniu do choroby i w odniesieniu do zdrowia. And in fact, the true nature of mind is bliss, that it is free of contagion's blight. W rzeczy samej natura umysłu jest błogością, która jest wolna od wszelkich skażeń, jakie niesie zaraza. To be free of contagion's blight means to have bliss that is pure in the sense that there are no mental afflictions corrupting it. A ta błogość, ta natura umysłu jest wolna od wszelkiego rodzaju, jak gdyby nie ulega korupcji, nie wpływa na nią wszystkie te skażenia umysłu. Nie wpływają wszystkie skażenia umysłu. It's just pure bliss that is not poisoned by attachment or aversion. Czysta błogość, która nie jest zakażona przywiązaniem i niechęcią. That is the basic nature of mind. It's the basic nature of this illness and the pain that goes along with it. To, co jest naturą umysłu, jest również naturą choroby i bólu, który jest związany z chorobą. So recognizing that, then the kleshas, the mental afflictions that go along with illness, in fact, are not to be shunned because they're basically good. Czyli rozpoznając to i rozpoznając, że to jest również naturą klesi związanych z chorobą, również nie stronimy od nich, ponieważ w swojej podstawie te klesia związane z chorobą są również dobre. First of all, they don't really exist, so there's nothing to get rid of in terms of these mental afflictions. Po pierwsze, to jest to, że nie istnieją prawdziwie, czyli nie ma czegokolwiek, co można by usunąć. And second of all, their nature and the true nature of mind is completely pure. I po drugie, ich natura, tak jak natura umysłu, jest doskonale w pełni czysta. So with regard to the mental afflictions, the kleshas that arise when we get sick, don't shun them, they're basically good. Czyli w odniesieniu do umysłowych, mentalnych klesi, które pojawiają się w relacji do choroby, czy wskutek choroby, nie usuwajmy ich, ponieważ one są w swojej podstawie dobre. Okay, so we'll stop there for now. Zatrzymamy się na tym etapie. And we'll start again when? 2 o'clock. 2 o'clock. We'll continue with Rinpoche's instructions. We're almost halfway through the song. Czyli do drugiej przerwa i od drugiej będziemy kontynuowali dalsze zwrotki. Wydaje się, że jesteśmy gdzieś w połowie pieśni. By listening to and reflecting over and meditating on these instructions, we develop merit. Słuchając tych nauk, kontemplując je i medytując nad nimi, rozwijamy zasługę. And we're not going to cling to this merit as being truly existent. Również nie lgniemy do tej zasługi jako będącej prawdziwie istniejącą. And as being truly my merit. I będącą prawdziwie moją zasługą. So we're going to dedicate it to all sentient beings. I dlatego też dedykujemy tę zasługę dla wszystkich żyjących istot. With the intention that we ourselves and all others may realize that illness and its pain and all of the disturbed states of mind in connection with it are all bliss, emptiness, inseparable.
dedykacją, abyśmy my oraz wszystkie czujące istoty były zdolne rozpoznać, iż choroba, cierpienie i wszystkie mentalne pomieszania, które z tego wynikają, są błogością i pustką. So in conclusion then, let's sing the Utpatikrama song, which is on page 22. Strona 22, pieśń Utpatikrama. So please recite it first in Polish. Na początek będziemy recytowali ją po polsku na stronie 23 od góry, głośno i wyraźnie z prostym kręgosłupem. Kiedy medytuję nad fazą budowania idama, moje ciało jest jak puste przejawienie się tęczy na niebie. Nie zmieniając tego w mentalną fiksację pragnienie ustało. Mowa jest dźwiękiem i pustką jak echo w pustej dolinie. Bez pojęcia dobra i zła, pobłażanie i odrzucanie ustało. Umysł jest świetlistą pustką, jak słońce, jak światło słońca czy księżyca. Bez cienia stronniczości co do tego, idea jaźni ustała. To pojmowane jako zwyczajne ciało i mowa oraz zwykły rozumny umysł jest samoistniejącym ciałem i mową Vajry, samoistniejącym sercem Vajry. Nic nie pozostało jako zwyczajne potrójne wejścia. Co za ulga! Cokolwiek czynię, współgra z darmą i prowadza mnie w zachwyt. Moje życie jest podróżą darmy. Jestem więc radosny i promienny. And so here we're talking about meditating on a hidam. Czyli mówimy tutaj o medytacji nad idamem. And normally a yidam is thought of as being a wisdom being. Normalnie idam jest przedstawiany jako bycie istotą mądrości. And a wisdom being is not a different type of beings than ourselves. I ta istota mądrości nie jest jakąś inną istotą niż my. Like it's not a God that started out as a God and has never been anything else. Czyli to nie jest coś taki jak Bóg, który jest gdzieś indziej i nie jest niczym innym jak tylko Bogiem. Yidam is someone who has started out just like ourselves as being an ordinary sentient being who then realized the nature of their mind. Idam jest kimś takim jak my, który jako zwykła istota rozpoczął i rozpoznał naturę umysłu. And through realizing the nature of their mind, their karma was transformed into wisdom. I wskutek rozpoznania natury umysłu, jego karma przekształciła się w mądrość. In other words, all of their habitual patterns are transformed into wisdom patterns. Czyli mówiąc inaczej, wszystkie nawykowe wzorce przekształciły się we wzorce mądrości. And because of this, their realization, they remain stably as wisdom beings. They don't revert back to being confused beings. I jego urzeczywistnienie jest stabilne. To znaczy nigdy nie wraca do stanu pomieszania, tak jak to następuje w umysłach czujących istot. And because of that, they are able to help us. I z tego powodu są zdolni, aby nam pomóc. Because they started out making all the same mistakes we are making. Ponieważ jak rozpoczynali, to czynili wszystkie te same błędy, które my czynimy. So this is beings like Chenrezig, Aryatara, and so on. I to są takie istoty jak Chenrezig, Aryatara i tak dalej. Like we have pictures of wisdom beings around us here. Tak jak mamy tutaj tanki różnych istot. There's a beautiful picture of Tara down at this end. Tam jest piękna tanka Tary z tyłu. So we're going to do this meditation on a yidam, but
we're going to meditate on the ultimate idam. I będziemy to traktować jako praktykę idama, natomiast takiego ostatecznego idama. The ultimate idam is the nature of our own mind. Ostatecznym idamem jest natura naszego własnego umysłu. So how is our body when we meditate on the nature of our mind? How is our speech? How is our mind? Czyli czym jest nasze ciało, kiedy medytujemy nad tym ostatecznym idamem? Czym jest nasza mowa? Czym jest nasz umysł? That's what's described in this song by Milarepa. I to jest opisane w tej pieśni autorstwa Milarepy. Whenever I'm meditating on the idam generation stage, my body is rainbow-like in the sky of appearance emptiness, not turning that into a mental fixation. Craving is consumed. Speech is sound and emptiness, like an echo in an empty dell, with neither good nor bad about it. To indulge or refuse are consumed. Mind is luminous emptiness, like the light of the sun and the moon, without the slightest bias in it. The idea of a self is consumed. What is thought of as usual body and speech and usual rational mind are self-existent Vajra body and speech, self-existent Vajra heart. There's nothing left of the usual triple gates, and what a relief. Whatever I do, it fits with Dharma, and that puts me in a state of delight. My way of life is a Dharma journey. That's why I'm cheerful and bright. And finally, the Milarepa's dedication, which is on page 30. Dedykacja Milarepy, strona 30. May we live long and be free of illness, enjoy freedom, great resources, and happiness. Next life may we meet in the pure realm. May we always practice Dharma and benefit peace. Thank you very much. Thank you. Have a nice lunch. Thank you. We started too.
Jak to mieliśmy paroszek? Mieliśmy? Dwie. Nie? Tego nie wiem, bo to jest YouTube. Dobra. Za takie napisy. Słucham? To by była nawet hamowa taka zwykła, ordynarna. Moment. Nie. O. Dziękujemy. Piosenki, pieśni śpiewane przez Jima? Ale czy to jest na przykład na CD albo na jakimś MP3? Wiesz co, na stronie Aha, no to super, bardzo fajnie. Super. Ty wiesz, rockowo na gitarze kiedyś, ale wiesz, dlatego lubię te piosenki. super. A co ty tu jeszcze pracujesz? Słucham? A ty tu jeszcze pracujesz? Nie, tam idę na obiad. Idziesz na obiad. Idę na obiad. Tylko muszę komunikat. Przecież komunikat, że idziesz na obiad. Komunikat. Nie, że od projektu. Ja też żartuję. Dobrze. To jak jesteś na fizyki? Kiedy? Tak? A znasz się troszkę na tym? Trochę tak, ale ja też. Też jesteś ryby? Dorota też. No zobacz. Stanowimy A Tomasz? pewne znaki. Strzelec. Tomasz jest strzelcem. Tutaj wodne znaki rządzą. Wodne znaki rządzą. Myślałam, że Tomek rządzi. Chciałby. Nie no, rządzi. Nie no, rządzi. Żem kupił cały ten świat. No właśnie. Rządzi. Ale no trochę rządzi. Ale po co? Drugi, o którym się zaczyna? O 14. 14. Tak, rządzi, ale... A z którego ty jesteś? 26 minut. 26? Mhm. Jestem 17 marzec, taki że barana jest. 17 marzec? Marca, tak. Jak to jest 17 marzec teraz? Hania jest na pewno 17. Tak mi się wydaje, że... Tak. Hania jest 17 marca. Dorota też jest? Tak. Zaraz ją spytam. Ja nie mogę. No. Ale ona jest młodsza ode mnie. To już nie ten sam rocznik. No nie, to oczywiście inne układy na niebie i tak No dalej. właśnie.
Jedna osoba jeszcze. Jeszcze tam jest?